Ecol Unicon jest czołowym polskim producentem rozwiązań dla ochrony wód.
Wierzymy, że każdego dnia możemy przyczyniać się do poprawy środowiska naturalnego, dlatego w interesie środowiska działamy bez kompromisów, wykorzystując posiadane doświadczenie, wiedzę i kompetencje naszej kadry inżynierskiej. Posiadamy 4 zakłady produkcyjne w Polsce, szeroką sieć doradców techniczno-handlowych oraz ekip serwisowych i wykonawczych. Nasze produkty z sukcesem eksportujemy również na rynki zagraniczne na całym świecie. Przez ponad 25 lat zamontowaliśmy około 11 000 pompowni i tłoczni ścieków. Zbudowaliśmy 600 zbiorników retencyjnych. Dostarczyliśmy ponad 30 000 separatorów substancji ropopochodnych oraz 450 oczyszczalni ścieków. Z dumą możemy powiedzieć, że średnio w każdym powiecie w Polsce ponad 100 naszych urządzeń przyczynia się do ochrony wód, a naszymi rozwiązaniami wsparliśmy ponad 50 000 klientów. Produkujemy i dostarczamy rozwiązania dla infrastruktury miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Zbiorniki retencyjne Hydrozone, separatory i osadniki, pompownie wód opadowych, pompownie i tłocznie ścieków oraz oczyszczalnie Biofit. Oferujemy również usługi serwisowe, modernizacyjne i wykonawcze. Wszystkie te rozwiązania wspiera nowoczesny system Boomerang Smart służący do efektywnego zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach WOD-CAN. Ochrona środowiska wodnego jest istotna dla życia całego społeczeństwa. Rola Ecol Unicon to nie tylko realizacja celów biznesowych, to sztuka ochrony wód. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na webinarze Ecol Unicon. Ja nazywam się Paulina Marcinkowska i odpowiadam za organizację webinarów w naszej firmie. Jest ze mną mój kolega Paweł Roman, o którym słów kilka za chwilkę jeszcze. Tak jak wspomniałam, przed nami spotkanie z cyklu Smart Exploitator, a tematem dzisiejszego spotkania są systemy monitoringu, monitorowania i zarządzania infrastrukturą WOD-CAN. O tym, że monitorowanie infrastruktury czy zdalny podgląd na stan pracy urządzenia i sterowanie tymi urządzeniami jest ważne i jest też nieodłączne po prostu z elementem tych nowoczesnych systemów kanalizacji, wodno-kanalizacyjnych współcześnie. Myślę, że nie muszę Państwa przekonywać. Jakbym teraz zobaczyłam na czacie, że jedna z pań tutaj pisze, że nie słyszy, gdybym mogła prosić o potwierdzenie inne osoby, czy na pewno nas słychać i widać. To Pani Anno proponuje jeszcze raz po prostu zalogować się, przełączyć się i podłączyć może w innej przeglądarce. Dziękuję Państwu bardzo za informację, że nas widać i słychać. Ale tak jak wspomniałam, no dzisiaj rozmawiamy o tym monitoringu i powodem do dzisiejszego webinaru jest w szczególności przyjrzenie się bliżej procesowi modernizacji takiego systemu monitorowania, a przez modernizację mamy na myśli przejście właśnie z rozwiązania opartego o lokalną infrastrukturę IT na rozwiązania funkcjonujące w chmurze. I to chcielibyśmy też pokazać, że takie rozwiązania nie są tylko i wyłącznie domeną dużych miast, równie dobrze sprawdzają się w mniejszych i średnich ośrodkach miejskich, gminnych, gdzie równie efektywnie działają i są z tego korzyści. A w te wszystkie tematy wprowadzi nas właśnie mój kolega Paweł Roman, odpowiadający w naszej firmie za rozwój systemu Boomerang Smart, czyli właśnie systemu do zarządzania i monitorowania infrastruktury WOD-CAN. Odpowiada Paweł również za wdrażanie systemu w miastach, za modernizację, o których będzie dzisiaj opowiadał i między innymi dzisiaj pokażę to na przykładzie miasta Pisz. I zanim przekażę jeszcze głos Pawłowi, to kilka kwestii organizacyjnych, o które zawsze Państwo pytacie. Tak jak już mieliśmy taką sytuację, gdyby były jakieś problemy oczywiście z tym, czy nas widać, czy nas słychać, to proszę dawać na czacie, ja tutaj śledzę też na bieżąco i będziemy reagować. Spotkanie potrwa około godziny, ale też w znacznej części to zależy od Państwa i od tego, jak Państwo będą aktywni i ile będą Państwo zadawać pytań, bo tak jak najbardziej na koniec przewidzieliśmy taką sesję pytań i odpowiedzi, więc wtedy przyjrzymy się też tym wątpliwościom, które mają Państwo. I proszę zadawać je na bieżąco, nie czekać też do końca webinaru, żebyśmy też wiedzieli, ile tutaj będziemy musieli poświęcić na nie czasu. Oczywiście też wszystkie osoby, które są zarejestrowane, otrzymają od nas nagranie
dzisiaj, jutro z rana, najpóźniej takie nagranie trafi do Państwa na adresy mailowe, z których Państwo się rejestrowali. I jeszcze ostatnia kwestia, zachęcam do pozostania do końca wszystkich, ponieważ mamy też taką już trochę tradycję, że dla naszych uczestników webinarów mamy taki konkurs, w którym do wybrania jest plecak. Myślę, że też taki gadżet, rzecz, która się przydaje w codziennym życiu, będzie praktycznie do wykorzystania, też tym bardziej, że ma taką rzeczywiście dobrą kieszeń na laptopa. Więc na koniec będą takie 3 pytania i na pewno też osoby, które będą z nami do końca, bez problemu sobie z nimi poradzą. Konkurs nie jest trudny, więc tutaj zachęcamy do pozostania. I już naprawdę ostatnia rzecz. U góry Państwo też znajdą taką belkę, pasek granatowy z zaproszeniem czy z zachętą do wypełnienia krótkiego formularza, gdyby Państwo w trakcie webinaru stwierdzili, że chcielibyście skonsultować się indywidualnie swój temat, gdybyście chcieli porozmawiać tutaj z Pawłem czy z inną osobą z naszego działu odpowiadającą za wdrożenie Boomerang Smart, to jest taka jak najbardziej możliwość. Proszę zostawić nam dane kontaktowe do siebie, krótko opisać, co byście chcieli Państwo poruszyć w trakcie takiej konsultacji i też na pewno się w tym temacie z Państwem skontaktujemy. Tyle ode mnie. W takim razie życzę owocnego i praktycznego webinaru i w takim razie oddaję głos Pawłowi. Dzień dobry, dziękuję za wprowadzenie. Pozwolę sobie przejść od razu do rzeczy. Te osoby, które podłączyły się wcześniej, miały okazję zapoznać się z profilem działalności naszej firmy, ale tym, co dopiero teraz się dołączyli, przypomnę tylko, że Ecolunicon to producent urządzeń do szeroko pojętej ochrony wód. Specjalizujemy się w produkcji pompowni, tłoczni, zbiorników, wszelkiego typu separatorów, oczyszczalni biologicznych i neutralizatorów. Urządzenia te wyposażamy we własne systemy sterowania i proponujemy wpięcie ich do wspólnego systemu monitoringu i zarządzania Boomerang Smart. Występujemy też czasami w roli generalnego wykonawcy w bardziej złożonych inwestycjach, a także świadczymy usługi modernizacyjne, serwisowe, a nawet eksploatujemy sieci wodno-kanalizacyjne, zdobywając w ten sposób dużo doświadczenia praktycznego. Dziś postaram się przybliżyć kwestie monitoringów, wyjaśnić, jakie są różnice pomiędzy różnymi rodzajami monitoringu, opisać jego rodzaje, powiedzieć, jakie wyzwania stoją przed tradycyjnymi systemami monitoringu, które znamy, które gdzieś tam użytkujemy w swoich przedsiębiorstwach, pokazać funkcjonalności jakiegoś takiego standardowego systemu monitoringu chmurowego na przykładzie właśnie monitoringu Boomerang Smart. No i potem przejdziemy do tej części praktycznej. Zademonstruję Państwu, jak to wygląda już w takiej wersji, którą widzi użytkownik. Przejdziemy przez przykłady niektórych wdrożeń, zaprezentujemy nasz case, który mieliśmy tutaj ostatnio z modernizacją monitoringu w Piszu i po podsumowaniu przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Czy warto wdrożyć monitoring i zdalne sterowanie dla swojej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej? No, to pytanie raczej retoryczne. Nowoczesne przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na działanie tylko reaktywne na podstawie zgłoszeń użytkowników czy klientów. Nawet jeśli mówimy o firmie, która obsługuje 1, 2 lub 3 pompownie, to nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. Problem jest taki, że te mniejsze instytucje mają często kłopot z tym, żeby zatrudnić kogoś, kto mógłby na stałe zajmować się obsługą ich urządzeń. Więc tym bardziej muszą myśleć nad systemami, które umożliwią im i ułatwią obsługę tego, co mają u siebie. Zanim przejdziemy do zasadniczej części dzisiejszego spotkania, zatrzymajmy się na chwilę na tych pytaniach. Reprezentujecie Państwo różne firmy, zderzacie się z odmiennymi wyzwaniami, ale wyobraźcie sobie na czas tego dzisiejszego spotkania,
że działacie z ramienia niewielkiej gminy albo prywatnego przedsiębiorstwa. Eksploatujecie urządzenia wodno-kanalizacyjne na swoim terenie. Nie mam tutaj na myśli gminy Kleszczów, czyli tej gminy, która w Polsce ma najwyższy dochód na mieszkańca, albo firmy takiej jak Microsoft. Mówię o takiej instytucji z ograniczonym budżetem. I na przykład, ile kosztuje wysłanie ekipy serwisowej w celu znalezienia miejsca i przyczyny awarii, której skutki ktoś nam zgłosił telefonicznie w niedzielę wieczorem. Albo za późno dostaliśmy ostrzeżenie o nadchodzącej ulewie. Wiemy, że mamy w takiej sytuacji do wyczyszczenia kilka wpustów. Wiemy, że tam zwykle zdarzają się zatory. Prosta sprawa, jakaś reklamówka, która wpłynie i zatka nam ten odpływ drogowy, ale mamy do dyspozycji tylko jedną ekipę. Od którego miejsca zacząć? Gdzie ich wysłać? Albo jakie są realne koszty naprawy takiego zestawu pompowego w obiekcie, który miał awarię sondy hydrostatycznej i przez kilka miesięcy pompa nabiła kilkanaście tysięcy załączeń, nadmiernie zużywając uszczelnienie, łożyska. Nikt tego nie zgłosił, bo pompownia rzekomo pracowała normalnie, a nawet w przypadku takiej inspekcji wizualnej, kiedy ktoś przyjechał i zobaczył, że po prostu jest mały poziom w pompowni, mógł nie zauważyć, że coś działa nie tak jak trzeba. Sonda wskazywała niski poziom tak jak trzeba, ale po prostu nie wychwycił tego, że tak naprawdę uszkodzona jest sonda hydrostatyczna. Kolejnym wyzwaniem może być to, jak długo zajmie zapełnienie luki po odejściu pracownika, który dobrze znał naszą infrastrukturę. Jak w moim przedsiębiorstwie wygląda proces zmiany eksploatatora, co z przekazaniem wiedzy i dokumentacji obiektów. Może nie każdy z Państwa jest świadomy, ale czasami jest tak, że w niektórych instytucjach wynajmuje się specjalne firmy do tego, żeby eksploatowały naszą sieć. Działa to na zasadzie kontraktów, iluś letnich, no i czasami jest tak, że firmy przyjmują, znaczy te kontrakty podejmują jeden za drugim, a czasami jest tak, że następuje zmiana pomiędzy kontraktami. Co wtedy z takim obiektem? Jak przekazać w sposób sprawny wiedzę, informacje o historycznym przebiegu obsługi tego obiektu, no i dokumentację. Możemy też spotkać się z taką sytuacją, że eksploatujemy pompownię deszczową przy dużym centrum dystrybucyjnym i w wyniku gwałtownej ulewy zostaje zalana część drogiego, przechowywanego tam towaru. Jak udowodnić, że to nie jest wina niewłaściwej obsługi czy źle dobranego urządzenia, tylko tego, co jest dalej, za naszą granicą, czyli niewydolnej sieci kanalizacji deszczowej? Obiecałem, że opowiem o rodzajach monitoringu. Czym w ogóle jest monitoring? Tak chyba najprościej można było powiedzieć, że to jest taki system, który ma na celu informowanie o bieżącym stanie obiektu, który jest nim objęty. Pojęcie to jest bardzo szerokie, bo możemy mówić o na przykład monitoringu SMS, w którym obiekty przesyłają nam informacje o swoim stanie za pomocą wiadomości tekstowych, krótkich SMS-ów. Może to być system monitoringu, taki jak tutaj widzimy poniżej, w którym mamy w formie zaawansowanych ekranów albo bardzo prostych, jakichś tylko pól tekstowych, informacje o aktualnych parametrach, które odczytujemy z obiektów. Może to być też monitoring z możliwością zadawania parametrów, no i wymuszania określonego zachowania urządzeń. Czyli mamy tutaj nie tylko wizualizację, ale też możliwość zadawania parametrów, wymuszania zatrzymania, zablokowania pracy albo przejścia na jakiś inny tryb sterowania danym urządzeniem. Możemy też mówić o monitoringu jako monitoringu wizyjnym. Często jest to taki dodatek do tego, co już mamy w postaci systemów, które nam zbierają parametry z obiektów, albo może to być jedyna forma nadzoru. Ona nie za dobrze się sprawdzi w obiektach, o których tutaj najczęściej będziemy mówili, czyli pompowniach, tłoczniach, bo tak naprawdę nie za wiele widać, jeżeli postawimy kamerę gdzieś na zewnątrz obiektu, a kiedy postawimy ją w środku, w obiekcie, gdzieś w komorze, no to też nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie zobaczyć. Ale jako uzupełnienie jak najbardziej jest to coś, co może się przydawać. Mamy też, kiedy mówimy o takim monitoringu statycznym,
możliwość zainstalowania takich urządzeń, które będą nam przesyłały tak naprawdę statyczne klatki z danych obiektów. W niektórych przypadkach sprawdzi się to wyśmienicie. Jakieś kraty, którymi czasami płyną duże zanieczyszczenia i sonda hydrostatyczna nie złapie tego, że przypłynął jakiś wielki konar i należałoby wykonać jakąś pracę taką manualną, polegającą na czyszczeniu tego obszaru przed kratą wlotową do urządzenia. Jeżeli chodzi o rodzaje monitoringu, to możemy rozszyfrować pojęcia, znaczy chcielibyśmy rozszyfrować pojęcia takie jak SCADA, BMS czy DCS, które często pojawiają się w kontekście systemów monitoringu. Są czasami stosowane zamiennie, czasami trochę na wyrost, ale generalnie mówią o tym samym, jakby o tej samej rzeczy, czyli o monitoringu obiektów. I tak, system SCADA to jest system nadzoru zbierania danych. To nam organizuje taki scentralizowany nadzór nad rozproszonymi zasobami i tutaj kładziemy nacisk przede wszystkim na wizualizację, na alarmowanie i na rejestrację danych. Te dane możemy potem przeglądać, możemy potem sobie z tego robić jakieś raporty, a samo sterowanie obiektami odbywa się najczęściej na poziomie sterowników programowalnych, czyli tych szaf sterowniczych, które gdzieś tam mamy na obiekcie rozproszone. Mówimy też często o systemie BMS, czyli systemie zarządzania budynkiem. To jest coś takiego jak SCADA, ale dedykowana do automatyzacji budynków, zbierająca informacji z wentylacji, z oświetlenia, z systemów dostępu i alarmowania włamaniowego. Jeżeli chodzi o zużycie energii, też nam ten system zwykle zbiera jakieś informacje. No i wykorzystuje najczęściej takie dedykowane i specyficzne protokoły, które są stosowane w budynkówce tak zwanej. Mówimy też o systemach DCS, czyli takich rozproszonych systemach sterowania. Jest to coś takiego najbardziej zbliżonego do systemu SCADA, przy czym przynajmniej w teorii mówi się o tym, że to są takie najbardziej wymagające systemy, znaczy systemy, które wymagają ścisłej, deterministycznej kontroli procesów ciągłych. Są to wymagające procesy w fabrykach farmaceutycznych, w fabrykach, które obsługują bardzo szybkie procesy i takie, które nie mogą zostać zatrzymane przez wiele, wiele lat. Na przykład produkcja szkła. Logika sterowania w takich rozproszonych systemach sterowania jak DCS jest trochę rozmyta pomiędzy tym, co mają w sobie sterowniki programowalne, a tym, co ma w sobie sam system nadrzędny. Czyli na przykład przechowuje jakieś informacje o recepturach i przynajmniej w teorii, tak jak mówię, jest to trochę bardziej zaawansowany system SCADA. Przy czym nie jest to reguła, bo niektóre systemy SCADA obsługują jakieś języki skryptowe, możemy tam bardzo wiele rzeczy zawrzeć dodatkowych i one niczym nie ustępują tym systemom, które nazywają się systemami DCS i często są stosowane te pojęcia zamiennie. W każdym z tych powyższych zwykle dodatkowo występują płatne licencje webowe, czyli to są takie licencje pozwalające na dostęp przez internet. Ale to, że dokupimy do tych systemów licencje webowe, ciągle nie czyni ich systemami chmurowymi. Te systemy, o których tutaj mówimy, najczęściej działają na serwerach lokalnych, na takich komputerach, które mamy gdzieś u siebie zainstalowane na terenie swojego przedsiębiorstwa, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na to, że na przykład nastąpi awaria łącza, albo to łącze nie będzie pracowało w sposób tak wydajny, jak powinno. To są systemy czasu rzeczywistego i one potrzebują tego sterowania w sposób ciągły. Więc jaka jest różnica głównie, jeżeli mówimy o systemie chmurowym, a systemie lokalnym? System chmurowy to jest najczęściej taka sytuacja, kiedy subskrybujemy usługę, a wszystko działa w infrastrukturze dostawcy. Otrzymujemy w ten sposób elastyczność i skalowalność. Tracimy wprawdzie część kontroli nad procesem, ale i nie musimy się przejmować pewnymi rodzajami odpowiedzialności. Mamy tutaj dużą wygodę w działaniu. Możemy sobie zapomnieć na długi okres o tym systemie
zalogować się, nie przejmować się tym, czy coś jest włączone, czy nie włączone. Po prostu on cały czas działa i my mamy z tego tylko tą część, która jest charakterystyczna dla użytkownika. System lokalny działa na Twoim komputerze, który znajduje się gdzieś tam w Twojej infrastrukturze, na terenie Twojego przedsiębiorstwa. Kontrolujesz sprzęt oczywiście, musisz dbać o jego aktualizację, bezpieczeństwo. Ponosisz te koszty, które są związane z obsługą, czyli z zatrudnieniem specjalistów i masz pełną odpowiedzialność za to, ponosisz pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje z danym systemem. Jeżeli chodzi o wydajność, zwykle jest tak, że decydujesz się na pewną wydajność systemu już na początku, musisz podjąć jakieś decyzje i wiąże się to z pewnymi zwykle dużymi kosztami początkowymi. Potem bierzemy też na siebie koszty konserwacji i utrzymania, ale potem mamy już wszystko za darmo. To znaczy, raz ponieśliśmy koszty i potem już mamy wszystko za darmo. Tylko czy na pewno? Wielu użytkowników zapomina o tym, że tak naprawdę oprócz tego, że musieliśmy kupić ten system, te serwery, te licencje na oprogramowanie, potem przychodzą nam koszty energii elektrycznej, koszty utrzymania, koszty personelu, koszty jakichś tam ewentualnych aktualizacji systemu. Ale o to chwilkę. Tu w tabelce postarałem się podsumować takie najważniejsze różnice pomiędzy tym jakby systemem lokalnym a systemem chmurowym, czyli właściwie to, co wspomnieliśmy już wcześniej, troszeczkę wyższe nakłady, znaczy zdecydowanie wyższe nakłady inwestycyjne, jeżeli chodzi o zakup sprzętu i licencji, za to teoretycznie przewidywalne koszty operacyjne, czyli energia, personel. Jeżeli chodzi o te systemy oparte na chmurze, mówimy o chmurze obliczeniowej, czyli o jakichś takich systemach, które działają gdzieś tam w internecie, to mamy niski nakład inwestycyjny, za to mamy opłaty za subskrypcję i używanie systemu. Zwykle są one skalowalne i zależne od zużycia tych rzeczy, za które płacimy, lub ewentualnie ilości obiektów, które chcemy monitorować. Mamy wprawdzie w przypadku tych systemów miejscowych, lokalnych pełną kontrolę nad aktualizacjami, zmianami i konfiguracją obiektów, a w przypadku tych opartych na chmurze to dostawca zarządza tą platformą, a Ty konfigurujesz ją w ramach udostępnionych tylko dla Ciebie możliwości, ale czasami jest to sprawa dużo wygodniejsza, bo nie musimy się przejmować tymi rzeczami, na których się nie znamy, no i nie musimy co chwilkę tutaj wołać jakiegoś integratora, żeby nam coś zmienił w oknach lub ewentualnie zmienił jakieś funkcjonalności. Tutaj moglibyśmy te wszystkie punkty omówić, czyli związane z bezpieczeństwem, ze skalowalnością, z odzyskiwaniem po awarii i z personelem, który powinniśmy mieć w swoim jakby przedsiębiorstwie lub ewentualnie outsourcować go, ale no generalnie jest to coś takiego, o co musimy dbać sami. No ale tutaj zostawię tą tabelkę Państwu potem do analizy. Jeżeli byśmy potrzebowali, no to możemy się do niej odwołać. Czyli podsumowując, ten monitoring chmurowy ma zwykle ograniczoną bezpośrednią kontrolę, ale daje nam w pewnym stopniu większą wygodę, bo po prostu nie musimy się przejmować tym jakby zapleczem systemu, a korzystamy tylko z tego, co jest ważne dla użytkownika. Mamy za to tutaj też zwiększoną mobilność, mamy najczęściej łatwą skalowalność i możliwość integracji tego naszego systemu z danymi spoza tego, co tak naprawdę zbieramy z obiektów. Mówimy na przykład o integracji z prognozą pogody, z serwisami mapowymi, jakimiś usługami, które pozwalają nam na wysyłanie powiadomień w formie SMS-ów lub maili, albo z takim czymś jak komunikacja z zewnętrznymi bazami danych. Czasami trzeba zintegrować dwa systemy ze sobą i taki system chmurowy nadaje się do tego w sposób wyśmienity. Co w takim razie z tradycyjnymi systemami, takimi lokalnymi? Jakie wyzwania stoją przed użytkownikami takich systemów? Można by powiedzieć, że raz wdrożony system może przy odrobinie szczęścia bez przeszkód pracować przez wiele lat. Więc po co zmieniać coś, co działa? No więc główną przyczyną jest obawa o cyberbezpieczeństwo.
W starych systemach są często rozpowszechnione podatności i są one wykorzystywane jako wektor ataku nie tylko na ten komputer, na którym pracuje system monitoringu, czy tam system SCADA, ale także na te, które pracują w tej samej sieci. Czyli personel, który zajmuje się bezpieczeństwem, jakiś dział IT, który działa w ramach danego przedsiębiorstwa, stara się utrzymywać wszystkie urządzenia na podobnym poziomie bezpieczeństwa. I bardzo często jest tak, że pomimo tego, że urządzenie działa, ten system jest jeszcze wydolny, to znaczy pokazuje nam tak naprawdę, co się dzieje, spełnia swoją funkcję i możemy monitorować naszą instalację, to działy IT mówią nie, niestety, albo go wyrzucacie z sieci i wtedy działa on sobie gdzieś w piwnicy tak zwanej i tylko osoby, które tam jakby zejdą i fizycznie zobaczą, co się dzieje na tym komputerze, będą miały dostęp do monitoringu, albo trzeba go podnieść do jakiejś wyższej, bardziej aktualnej wersji. Systemy, które mają już wiele lat, często borykają się z brakiem wsparcia. Mówimy nie tylko o wygaszonych systemach operacyjnych, tak jak wspomniałem, może być nawet zakaz używania ich w wielu firmach, ale mówimy też o takich programach, na których bazują systemy SCADA lub takie systemy monitoringu lokalne. Te usługi czasami są już niewspierane i po prostu objawia się to tym, że system zaczyna nam szwankować. Co w przypadku uszkodzenia sprzętu? Te komputery, które się starzeją, no czasami borykają się z tym, że nie możemy już do nich dokupić części, występują jakieś niekompatybilności nowych urządzeń z tym, co mieliśmy wcześniej zainstalowane na danym komputerze. No i też zmienia się wszystko dookoła. Przypuśćmy pozostałe komputery w przedsiębiorstwie, stacje robocze użytkowników obsługują już pewnie nowe funkcje, a tutaj w tych starych, no niestety, ale nie mamy możliwości integracji z tymi funkcjami, bo one ich po prostu nie obsługują. Jeżeli chodzi o mobilność, no to jest tak, że ta technologia się trochę zmienia, no i mamy ją najczęściej ograniczoną. W sensie, no, nie wszystko są w stanie przewidzieć twórcy współczesnych systemów SCADA, czy takich programów, na których te systemy SCADA budujemy. No i w związku z tym, że zmienia się otoczenie, zmieniają się platformy sprzętowe, czasami te nowe platformy są po prostu nieobsługiwane, albo na nich nie jesteśmy w stanie już uruchomić naszych tych tradycyjnych systemów monitoringu. Poza tym idzie też nowa fala, nowe pokolenie personelu technicznego, które można powiedzieć, że nie ogarnia za bardzo takich platform lokalnych, za to doskonale czuje się w tych platformach chmurowych, czyli tych, które są obsługiwane przez internet i stoją na jakichś wirtualnych komputerach. To dla nich jest normalność, a z kolei to podejście, kiedy mamy gdzieś tam stację stojącą w jednym punkcie, w jakiejś dyżurce, to jest coś takiego, czego oni, jakby to powiedzieć, nie ogarniają. Oprócz tego mamy też dobre wsparcie do systemów SCADA, ale tylko dla nowych i aktualizowanych wersji. Kiedy spróbujemy po paru latach zapytać się, jak coś tam zrobić, jak coś naprawić w naszym systemie, no to najczęściej jest rozpoczęcie rozmowy od tego, że należałoby to zaktualizować. I to z tego, że kupiliśmy sobie dzisiaj bardzo fajny system SCADA, kiedy za 3-4 lata tak naprawdę już będzie ten system podniesiony o 2 lub 3 wersje. Jeżeli my nie nadążamy za tą aktualizacją, no to będzie problem ze wspieraniem tych instalacji. Najlepszym przykładem takim, jak szybko postępuje ta zmiana, może być to, jak często zmieniają się systemy operacyjne. No, może już nie będę o prehistorii mówił, czyli o Windowsach 9.5, ale na przykład Windows XP został wypuszczony w 2001 roku, Windows 7 w 2009, 10 w 2015, 11 w 2021. Czyli mamy średnio co 6 lat zmiany systemu operacyjnego. Nie mówię o systemach Unixowych, mówię o takich, na których najczęściej pracują użytkownicy w firmach, czyli systemach typu Windows, i na tych systemach też są oparte w większości systemy SCADA, więc o ile twórcy takich programów są w stanie przewidzieć, co się będzie działo
w tym i w kolejnym systemie operacyjnym, no to już raczej ciężko będzie zachować kompatybilność z najnowszymi systemami operacyjnymi. Za chwilę przejdziemy do prezentacji tego rzeczywistego systemu, tego, który Państwo widzą jako użytkownicy, ale chciałem tutaj wypunktować jeszcze cechy systemu monitoringu i zarządzania typu chmurowego na przykładzie Boomeranga Smart. Więc jeszcze raz powtórzę, jest to brak konieczności utrzymywania serwerów i niezawodnego łącza internetowego, a także zasilania. Czyli nie musimy utrzymywać działu IT lub zewnętrznych specjalistów do obsługi tego komputera, który jest u nas gdzieś tam zainstalowany w przedsiębiorstwie. Nie musimy przejmować się zużyciem energii elektrycznej, który zużywa ten komputer, który zużywają jakieś dodatkowe układy UPS, routery GSM, może dedykowane nawet modemy internetowe. Rozumiem, że te koszty giną gdzieś tam w całym przedsiębiorstwie, ale jeżeli chcielibyśmy tak solidnie do tego podejść, to powinniśmy też to wliczyć w nasz koszt systemu monitoringu. Także powinniśmy pamiętać o tym, ile razy w ciągu życia takiego systemu musi interweniować, czy to jakiś pracownik działu IT, czy też ktoś z integratorów tego systemu, żeby na przykład dorobić jakąś funkcjonalność, naprawić coś, co przestało działać. Jeżeli policzymy czas życia dobrego serwera pracującego non-stop, no to możemy przyjąć nawet 10 lat. No ale te systemy operacyjne już dawno się zdezaktualizują, więc tutaj mamy tą niekompatybilność. Co z tego, że ten komputer jest jeszcze OK, system jeszcze działa, kiedy już nie mamy wsparcia dla danego systemu, jesteśmy bardziej podatni na cyberataki itd., itd. System chmurowy nadąża i ma zawsze najnowsze zabezpieczenia, a tymi atakami martwi się dostawca usługi. To znaczy, jako użytkownicy takiego systemu przekazujemy większość odpowiedzialności na tego, kto jest prowajderem takiego systemu chmurowego. Nie wprowadzamy do własnej infrastruktury dodatkowych punktów, takich, które mogą być słabymi elementami, z których może być wyprowadzony ten cyberatak. Jest to naprawdę realne zwiększenie bezpieczeństwa. Użytkownik po swojej stronie musi zadbać tylko o to, żeby pilnować hasła i pilnować własnej przeglądarki internetowej. To jest znakomite ułatwienie dla działów IT. Oprócz tego system Boomerang Smart wspiera okresową zmianę hasła, tam można to poustawiać, można ustawić moc tego hasła, no i tam pewne informacje dotyczące tego, jak szybko ma się wylogować użytkownik po czasie, w którym nic nie robi w systemie. Więc to wszystko jest już w tym systemie Boomerang Smart zawarte. Możemy mieć dostęp do tego systemu przez dowolną przeglądarkę przez dowolną przeglądarkę internetową i przez właściwie dowolną liczbę użytkowników jednocześnie. Więc nie ma tutaj problemu z zakupem tych licencji webowych i tym, że komuś nie starczyło tej licencji i musi już jakby korzystać z czyjejś albo dzielić się nią. Mówimy też tutaj o niewrażliwości na zmiany w systemach operacyjnych, czyli w systemach tych naszych urządzeń, którymi się logujemy do systemu, mogą następować zmiany systemu operacyjnego, nie ma sprawy, korzystamy tylko z przeglądarki, a to dostawca systemu, czyli w tym momencie prowajder Boomeranga Smart, dba o kompatybilność ze zmieniającymi się standardami w przeglądarkach, w systemach operacyjnych. Nie mamy tutaj, to już wspomniałem wcześniej, konieczności utrzymywania ciągłego zasilania w tych systemów lokalnych, tak jak w przypadku systemów lokalnych, przepraszam. Czyli system będzie działał i zbierał dane w sposób ciągły, niezależnie od tego, czy jest weekend, czy mamy włączone urządzenia, czy wyłączymy całkiem przedsiębiorstwo, bo na przykład mamy zmianę sposobu zasilania. Nie mamy tutaj żadnych luk w danych, kiedy w naszej serwerowni będzie zanik napięcia. Nie musimy też się martwić tymi opłatami za energię elektryczną, jeżeli chodzi o tą część serwerową i tą część, która zbiera nam dane z obiektów.
Nie musimy się martwić takim niezawodnym łączem internetowym, żeby ewentualnie udostępniać te dane użytkownikom, którzy będą chcieli mieć dostęp gdzieś tam poza przedsiębiorstwem do naszego monitoringu. No i jeżeli nagle będziemy musieli zmienić siedzibę, no to nie musimy się martwić tym, żeby szybko przewieźć komputer z miejsca na miejsce, bo w tym czasie nikt nie będzie miał podglądu. Po prostu się nie martwimy, logujemy się z innej przeglądarki już. Mamy też możliwość konstruowania elastycznych powiadomień, czyli samodzielnie wybieramy, jakie alarmy nas interesują, w jaki sposób chcemy dostawać te powiadomienia i nie mamy tutaj jakby żadnych dodatkowych z tym związanych opłat. Nie musimy nikogo prosić o to, żeby nam to skonfigurował, możemy to zrobić sami. To oczywiście te powiadomienia pozwalają na to, żeby ograniczyć koszty eksploatacji, szybciej reagować i tak dalej, ale to zakładam, że jest raczej standard w każdym systemie, więc nie będę tutaj się nad tym rozwodził. Nie musimy się też zobowiązywać co do tego, jak duży będzie nasz system monitoringu, czyli nie wiemy na początku, czy on obejmie tylko te 3 pompownie, które w tym momencie dostarczyliśmy, czy tak naprawdę będziemy za 3 czy 4 lata jeszcze przejmowali kolejne obszary odpowiedzialności i nagle się nam system powiększa o 20, o 30 obiektów. I wtedy musielibyśmy to przewidzieć na początku, kiedy wybieramy system lokalny. A w przypadku takiego rozwiązania chmurowego możemy z dnia na dzień zmieniać sobie ilość obiektów, które monitorujemy, nie tylko w górę, ale też w dół, no i te opłaty będą się nam zmieniały w sposób adekwatny. Jeżeli chodzi o dodatkowe możliwości systemu Boomerang Smart, no to mamy tutaj takie funkcje jak możliwość sterowania zbiornikami retencyjnymi, ale tutaj nie będę nad tym za dużo jakby czasu teraz spędzał, pokażę to na przykładach praktycznych. Chodzi o to, żebyśmy efektywniej zarządzali wodą opadową i mogli sobie jakieś tam reguły konstruować, dzięki którym nasze zbiorniki będą pracowały w zależności od tego, jak układa się prognoza pogody w danym rejonie. System Boomerang Smart pozwala nam też na zarządzanie serwisami i przeglądami, będzie nas informował o awariach, ale też będzie pozwalał na to, żeby zaplanować pewne prace i przypomnieć nam o nich w przyszłości. Czyli nie musimy już teraz za każdym razem wiedzieć, że co 3 miesiące to miałem zawołać jakąś ekipę, która mi coś tam zrobi, a raz na rok miałem wezwać serwis producenta, tylko system raz skonfigurowany będzie nam o tym przypominał. Oprócz tego będzie nam pozwalał na to, żeby w jednym miejscu, w wygodnej formie, zbierać te wszystkie dane i potem historycznie móc się do nich odwołać. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to tutaj system Boomerang Smart jest oparty na takich modułach telemetrycznych produkowanych przez firmę Inventia, czyli polską firmę, i one się komunikują w niejawnym protokole UDP. Mają tam pewne dodatkowe funkcje autoryzacyjne, możliwości szyfrowania. Nie będę tu wchodził w szczegóły, w każdym razie można ten system uznać za jak najbardziej bezpieczny. Jeżeli chodzi o problemy z siecią GSM, które mogą się oczywiście zdarzyć, to system monitoringu Boomerang Smart, który jest niejako systemem sterowania nadrzędnego w stosunku do tego, co jest lokalnie w szafach sterowniczych zawarte, pozwala na całkowicie autonomiczną pracę układu sterowania. Czyli jeżeli byłoby coś nie tak z komunikacją, to jest wszystko tak zaprogramowane, że urządzenia działają sobie samobieżnie i nie muszą się komunikować z systemem. W momencie, kiedy łączność systemu Boomerang Smart jest przywrócona, wchodzą nam te dodatkowe funkcje związane z algorytmiką, na przykład dotyczącą zbiorników retencyjnych. Bez tego zbiorniki też i pompownie będą pracowały w sposób bezproblematyczny. Oprócz tego mamy to tak zrobione, że urządzenia, te lokalne układy sterowania same buforują dane i w momencie, kiedy to połączenie zostaje przywrócone, te dane historyczne trafią nam do bazy danych, no i w ten sposób jakby nie będziemy mieli przerw w tych historycznych jakby naszych przebiegach. Jeżeli chodzi o to, na jakiej chmurze
jest oparty Boomerang Smart, no to my korzystamy z usług lidera w branży tych usług chmurowych, czyli firmy Amazon, czyli używamy AWS-a i korzystamy z funkcji, które tam są udostępnione, funkcji, jeżeli chodzi o tworzenie kopii zapasowych, o odzyskiwanie danych po ewentualnych awariach i całe dobrodziejstwo, jeżeli chodzi o to cyberbezpieczeństwo, o które tak ta firma dba. Mamy też pewność co do stabilności i niezawodności działania systemu, no i możemy tutaj być jakby spokojni, jeżeli chodzi o to, że nie będziemy mieli przestojów w działaniu naszej instalacji. Z pewnością żaden system stacjonarny nie jest w stanie zrobić więcej, jeżeli chodzi o kwestie zadbania o zadbanie o kwestie cyberbezpieczeństwa. W usłudze Boomerang Smart mówimy o abonamencie. Jest to taka usługa, która jest określona mianem SaaS, czyli Software as a Service, i w przypadku przejścia na ten system Boomerang Smart użytkownik nie musi już pilnować ważności kart SIM, których używa w swoich systemach. Te obowiązki przejmuje na siebie prowajder tego monitoringu chmurowego Boomerang Smart. No i ma pewność, że koszt utrzymania systemu będzie zawsze taki sam. Nie musi się przejmować tym, żeby te faktury w jakiś sposób obsłużyć, zadbać o administracyjną stronę całego przedsięwzięcia, o to, że jeżeli coś się stanie z kartą, to będzie musiał sam się z tym bujać. No i też nie ma takiego niebezpieczeństwa, że jeżeli coś się stanie z obiektem, on nagle zacznie bardzo mocno siać, czyli wysyłać dużo danych, no to będziemy mieli do dopłaty jakieś pieniądze za to, że zużyliśmy więcej danych niż przewidywaliśmy. Teraz przejdziemy do pokazania tej strony, którą widzi użytkownik, czyli systemu Boomerang Smart. Będę chciał pokazać takie kluczowe moduły, ich zastosowanie do codziennej eksploatacji. Przepraszam, źle mi się tutaj coś zadziałało. Podajemy swoje dane, czyli login i hasło, i po zalogowaniu się jesteśmy przeniesieni na ekran startowy systemu, tak zwany dashboard. Jest to ekran, na którym widzimy podstawowe informacje o naszej instalacji. Zacznę od jakiegoś takiego bardzo prostego przykładu, czyli mamy instalację, w której jest tylko jeden obiekt. Jedna pompownia deszczowa przy zbiorniku retencyjnym. Mamy tutaj podstawowe takie przyciski, które są w każdym systemie. Mamy możliwość zmiany kolorystycznej, czyli trybu jasnego i ciemnego, a może zostanę przy tym trybie jasnym, mam nadzieję, że u Państwa będzie to lepiej widoczne. Mamy możliwość obsługi użytkowników, mamy możliwość włączenia i wyłączenia takiego paska statusowego, który nam pokazuje informacje o wszystkich obiektach, które monitorujemy w danym systemie. Mamy tutaj taką zakładkę, która przenosi nas do pomocy technicznej dotyczącej systemu z wszystkimi informacjami dotyczącymi jego obsługi. Mamy tutaj taką kopertę, czyli przypomnienie o sposobie kontaktu z systemem wsparcia, tego monitoringu Boomerang Smart. Mamy informację o użytkowniku, jego ustawienia i możliwość wylogowania się oczywiście też tutaj znajdziemy. Po kliknięciu gdziekolwiek w ikonę obiektu, czy to na mapie, czy to na liście obiektów, jesteśmy przeniesieni do jego statusu. Mamy takie najważniejsze z naszego punktu widzenia informacje o tym, ile na przykład pompa razy się załączyła dzisiaj w ciągu dnia, ile już ma wypracowanego czasu w ciągu dnia. Mamy też informacje o bieżących alarmach i o tym, co się z obiektem dzieje. W zakładce parametry, czyli kolejnej zakładce, którą mamy dostępną w momencie, kiedy wchodzimy do szczegółów danego obiektu, mamy już możliwość zmiany i edycji wszystkich parametrów, które moglibyśmy zmieniać tak samo, gdybyśmy znaleźli się przy szafie sterowniczej danej pompowni. Czyli mamy możliwość zmiany parametrów, przy których załączają się i wyłączają pompy, mamy możliwość zmiany zakresu sondy, mamy możliwość wymuszenia pracy albo zablokowania pracy niektórych urządzeń. Oprócz tego mamy
takie informacje o telemetrii aktualnej, mamy informacje o alarmie włamaniowym, mamy też informacje dotyczące samego obiektu, czyli podstawowe dane dotyczące producenta pomp, wagi pomp. Też jest ważna informacja, może taka pomijana często, ale przypuśćmy ekipa, która ma jechać coś przeserwisować, nie wie jakie tam są pompy dokładnie, więc w ten sposób może sobie sprawdzić i będzie wiedziała, czy na przykład zabrać ze sobą trójnóg, czy też dadzą radę wyciągnąć pompę do obsługi ręcznie. Mamy takie informacje podstawowe dotyczące naszych takich wewnętrznych numerów, które są niezbędne do tego, żeby jakiś serwis zgłosić. Mamy też miejsce na załączniki, czyli możemy w tym miejscu na przykład zachować sobie rysunek danej pompowni albo jakiś inny dokument, który dotyczy jej obsługi. No i tutaj wiadomo, że na przykład schematy elektryczne, ten rysunek otworzył mi się tutaj, na przykład schematy elektryczne zawsze zostawiamy użytkownikowi gdzieś w szafie, ale mam jakiś problem z myszką. Zostawiamy w szafie, ale wiadomo jak to jest. Po jakimś czasie może się okazać, że szafa się nam, znaczy te, które są w szafie, się nam gdzieś jakby ubrudziły, ktoś je wyniósł, no i jakby to powiedzieć, no w tym systemie mamy możliwość przechowywania dokumentacji także w tej zakładce informacje i no i tutaj zawsze znajdziemy te informacje w jednym miejscu. Oprócz tego mamy możliwość dodania jakichś zdjęć do galerii, czyli możemy sobie dodać na przykład zdjęcia wnętrza szafy, zdjęcia otoczenia obiektu, tak żeby w jakiś sposób przekazać takie informacje użytkownikom, które czy tam mogą być przydatne dla nich w przyszłości. Oprócz tego mamy też oczywiście lokalizację obiektu i możliwość sprawdzenia na mapie, gdzie ten obiekt jest. Wiadomo, jak ktoś pracuje w danym przedsiębiorstwie od lat, no to wie, gdzie każdy obiekt się znajduje, ale jeżeli ktoś jest nowy albo na przykład musimy przekazać lokalizację danego urządzenia podwykonawcy albo serwisowi, no to dobrze byłoby mieć już możliwość przesłania mu takiej pineski, więc tutaj jest taka pineska, wysyłamy ją i w ten sposób dany serwis już może sobie trafić do właściwego miejsca bez wielkiego tłumaczenia, że tam za górką skręć w lewo i tam trzeci wjazd w prawo, no to będzie ta pompownia, ona jest niewidoczna, bo jest zawsze nieskoszona, ale tutaj z taką pineską nie będzie nigdy problemu. Kolejną zakładką to zakładka alarmy. To będzie informacja o bieżących zdarzeniach, które dzieją się w naszym urządzeniu. Mamy też informacje o czynnościach, które użytkownik systemu podejmował w danym obiekcie. Czyli możemy sobie tutaj wysortować i zobaczyć, jakie prace w systemie dany użytkownik robił. Czyli jeżeli na przykład byłaby taka sytuacja, że przyszedłem dzisiaj do pracy i zmieniłem, bo wydawało mi się, że coś nie tak działają pompownie, zmieniłem ten poziom załączania z wartości 106 cm na 108 cm i wydawało mi się, że sytuacja w ten sposób ulegnie poprawie. No i zostawiłem to na tydzień czasu, żeby poobserwować, co się dzieje w tym momencie, znaczy czy system zaczął pracować lepiej, czy też nie. No to w zdarzeniach zostanie to zalogowane, że taka zmiana została zrobiona i w łatwy sposób będę w stanie przywrócić system do tego, jak działał wcześniej. Czyli jeżeli po tygodniu, czy tam po 2, kiedy miałem obserwować, okaże się, że ta zmiana nie przyniosła oczekiwanych skutków, nie ma sprawy, zaglądam sobie do historii, patrzę jak było, nie muszę tego pamiętać i ciach, przywracam system do tego, jak wcześniej działał. Oprócz tego w każdym systemie mamy możliwość przeglądania danych historycznych dotyczących danego urządzenia. U nas nazywamy to analizami. Jest to nic innego jak możliwość przywołania na wykresach wartości historycznych dotyczących danego urządzenia. Możemy tutaj, co może być takim wyróżnikiem, swobodnie dobierać sobie, jakie parametry porównujemy. Możemy też
zestawiać parametry dotyczących różnych obiektów. Zaraz to pokażę, czyli na przykład, nie wiem, chcielibyśmy sprawdzić, ok, wiemy, że pompa pracowała, ale chcielibyśmy wiedzieć, jakim prądem szły pompy w dniu dzisiejszym. Czy to jest mniej więcej jakby przewidywalna wartość, czy też coś się dzieje może z wiernikami, czy tam coś się zmienia. No w każdym razie możemy sobie tutaj to swobodnie dobierać, wybierać okresy. Potem, jeżeli byśmy chcieli, to możemy oczywiście sobie dany wykres przybliżyć, zobaczyć dokładnie, co się działo. Możemy też generować w naszym systemie różnego rodzaju raporty i wydruki. Tutaj przejeżdżając i przybliżając, mogę po prostu sobie porównać i zobaczyć tak naprawdę, jaka była wartość w interesującym mnie okresie. Mogę tutaj też generować sobie raporty w formie PDF-ów, w formie plików, które mogę potem analizować w jakichś programach zewnętrznych typu Excel czy innych, które obsługują pliki CSV. Zakładka serwis to nic innego jak taka, nazywamy to czasami wewnętrznie, elektroniczna książka serwisowa obiektu. Do każdego obiektu budowlanego mamy obowiązek prowadzić dziennik papierowy. No i ten dziennik papierowy, wiadomo jak to jest z dziennikiem, czasami się prowadzi, czasami nie, czasami mamy go przy sobie, czasami gdzieś tam jest schowany u kogoś w biurku i trudno się do niego dostać. Mając taki system Boomerang Smart, jesteśmy w stanie w każdej chwili sprawdzić, co się działo z danym obiektem, czyli mamy tutaj taką historię o czynnościach serwisowych, które były wykonywane w danej pompowni, na danym obiekcie. Mamy możliwość też zaplanowania pewnych zdarzeń serwisowych i wybrania, kiedy system ma nam o tych zdarzeniach przypomnieć. Czyli na przykład dostajemy nową pompownię do eksploatacji, przeglądamy jej deterkę i patrzymy, ok, no wiemy, że na przykład pływaki należy czyścić raz na 3 miesiące zgodnie z deterką. Dotyczy to tego obiektu akurat, bo mamy tutaj do dyspozycji tylko jeden. Jest to typ planowanego działania, jest to standardowa czynność konserwacyjna, no i będzie na przykład to, nie wiem, czyszczenie pływaków, oczyszczenie części pływających, no takie rzeczy. Tam możemy sobie te podkategorie dodawać. Dodamy tutaj opis też zdarzenia. Dodamy, kiedy mamy pierwszy raz to wykonać, czyli przypuśćmy, zaczynamy tę pracę od 3 listopada i mają się powtarzać raz na 180 dni, czyli, a nie, tam mówiliśmy raz na 3 miesiące. No to raz na 90 dni przypomnieć. No i wybieramy, kiedy ma nam o tym przypomnieć, czy w dzień wydarzenia, czy też na przykład dodatkowo jeszcze 7 dni wcześniej, bo czasami warto byłoby zabukować na przykład WUKO, żeby przyjechało i nam dany obiekt pomogło wyczyścić. No i dalej konfigurujemy powiadomienia, czyli kto ma być powiadomiony o tym zdarzeniu i w jaki sposób. Czy to ma pójść tylko w aplikacji, czy ma też pójść w postaci maila, czy SMS-a. Możemy dodawać sobie tutaj dodatkowych użytkowników. No tutaj wybieramy, wiadomo, możemy na przykład panią Agnieszkę poprosić o to, żeby nam też zabukowała to i wyślemy jej maila, a ja chcę dostać SMS-a. Możemy też dodać jakieś załączniki w postaci protokołu, na przykład z takiego standardowego przeglądu, żeby ten szablon był w jednym miejscu i użytkownikowi od razu przyszedł na maila. Po zapisaniu ta czynność gdzieś tam wchodzi w nasz harmonogram działań i system nam o tym przypomni, wysyłając odpowiednie powiadomienie. Tu mieliśmy do dyspozycji bardzo prosty obiekt. Co jeżeli, w sensie bardzo prosty projekt, mieliśmy jedną pompownię, ok, nic specjalnego. Co jeżeli mielibyśmy tutaj jakiś trochę bardziej złożony obiekt, czyli tych pompowni, tych tłoczni, tych separatorów byłoby trochę więcej. No, przeszliśmy do innego już miejsca, mamy tutaj około 20 obiektów, które monitorujemy w zależności od reprezentacji. Tutaj są to różne obiekty, czyli są to pompownie, są to tłocznie, są to jakieś stacje ujęcia wody. One się też między sobą trochę różnią. W każdym razie możemy na przykład sobie zajrzeć i zobaczyć, jakie są szczegóły każdego z urządzeń.
co się tam dzieje. Jak widzimy, mamy też status tych urządzeń określony kolorystycznie. Pozostałe części systemu są właściwie zbieżne. Możemy sobie tutaj to porównywać, oglądać. Tutaj już zasadnym będzie używanie mapy. Mamy taką możliwość, żeby sobie zmienić ten podkład mapowy na jakiś inny, taki, który będzie trochę bardziej czytelny. No i przypuśćmy, że chcemy sobie z takiego wysokiego poziomu popatrzeć, co się dzieje na poszczególnej pompowni. Wystarczy, najedziemy myszką, no i w prawym dolnym rogu ekranu pojawia nam się informacja o bieżących wartościach z danego urządzenia. Jeżeli chcemy coś więcej zobaczyć, o, na przykład ta pompownia działa, no to zajrzymy i zobaczymy, o co chodzi, co tu się działo. O, właśnie nie zdążyliśmy złapać, ale ta widzimy, że pracuje. Ok, pracuje pompa pierwsza, widzimy jakim prądem i tak dalej. Możemy zajrzeć do analiz, możemy przejrzeć informacje, które są zawarte a dotyczą danego urządzenia, czyli te wszystkie deterki, te wszystkie karty katalogowe możemy sobie tutaj podejrzeć, możemy sobie zobaczyć, jak wygląda kwestia związana z lokalizacją i na przykład jakieś zdjęcia. O, na przykład wnętrze szafki to jest też bardzo często wykorzystywana rzecz, bo trzeba coś komuś wyjaśnić, więc możemy sobie przywołać takie zdjęcie i w szybki sposób od razu jesteśmy w stanie się do danego miejsca przenieść. W przypadku naszego tytułowego projektu, czyli modernizacji monitoringu lokalnego, który znajdował się w mieście Pisz, mieliśmy taką sytuację, że system miał już ponad 10 lat. To znaczy był to stacjonarny komputer, serwer, który gdzieś stał w dyspozytorni, czy tam na oczyszczalni ścieków, no i ten komputer już nie domagał. To był komputer, który miał na początku, o ile się nie mylę, jeszcze Windows XP, przechodził tam 2 modernizacje. Za każdym razem były to jakieś tam nerwy, trzeba było podnosić wersję licencji w tym oprogramowaniu. Były to oczywiście też dodatkowe koszty i w końcu użytkownik zdecydował się na to, że chce przenieść te obiekty do systemu chmurowego. Użytkownik był na tyle świadomy, że w swoich systemach sterowania utrzymywał pewien standard wyposażenia. To znaczy korzystał z jednolitych rodzajów sterowników i z jednolitych rodzajów modułów telemetrycznych. Dzięki temu ta procedura była w ogóle możliwa i jakby była prostsza. To znaczy dzięki temu, że utrzymujemy jakiś standard, łatwiej nam jest potem czy to obsługiwać dane obiekty, czy też utrzymywać jakiś magazyn części zamiennych, no i potem ewentualnie, tak jak w tym przypadku, wpinać je do jakiegoś systemu monitoringu. Mieliśmy tutaj bardzo dużą pomoc, bo żeby taki proces przejść, trzeba było oczywiście najpierw zinwentaryzować, co jest na tych obiektach. Tutaj mówimy o około 60 kilku obiektach. Były to głównie pompownie jedno- i dwupompowe, ale chyba zdarzały się trochę bardziej zaawansowane obiekty. Już teraz nie pamiętam wszystkich niuansów tego akurat tematu. W każdym razie użytkownik przygotował nam lokalizację każdego z obiektów, czyli współrzędny GPS. Dostaliśmy pewne informacje dotyczące tego, co tam jest w środku, jakie schematy sterownicze, jeżeli były, jeżeli nie, no to odtwarzaliśmy je z tego, co udało się znaleźć w systemach wewnętrznych, ewentualnie na podstawie wizyt i podjęliśmy decyzję, ok, jesteśmy w stanie to zrobić i w sposób stopniowy przepinaliśmy te obiekty ze starego systemu na nowy. Konieczna była jedynie zdalna rekonfiguracja, nie trzeba było nawet na te obiekty jeździć, dzięki temu, że użytkownik udzielił nam tak dobrego wsparcia, był w stanie przygotować te informacje samodzielnie. Jeżeli okazało się, że jakieś urządzenie nie pracowało w sposób właściwy, czy też nie odpowiadało tak jak trzeba, no to użytkownik swoim personelem technicznym był w stanie nam udzielić wsparcia i pokazać, znaczy ewentualnie naprawić to urządzenie, czyli jechał na miejsce, kontaktował się z nami,
Próbowaliśmy jakichś tam metod naprawczych, czasami była uszkodzona karta SIM, czasami było coś nie tak z modułem telemetrycznym. W każdym razie te wszystkie przeciwności byliśmy w stanie pokonać dzięki temu, że na miejscu był lokalny partner, który bardzo dobrze tutaj prowadzi obsługę techniczną tych obiektów. Jeżeli dany klient nie miałby możliwości wysłania tam swojego personelu technicznego, bo takiego nie ma, albo jest on zaangażowany w innych projektach, oczywiście jesteśmy tak samo w stanie załatwić to swoimi ludźmi, wysłać swój serwis, swoich wykonawców, którzy będą w stanie te systemy jakby przepiąć do monitoringu chmurowego. Tu akurat udało się bez żadnego wyjazdu naszej ekipy, wszystko był w stanie załatwić użytkownik po swojej stronie. Przeglądaliśmy przed chwilką szczegóły poszczególnych urządzeń, czy to z pozycji tego ekranu startowego, czy to z pozycji szczegółów poszczególnych pompowni. Tutaj mamy też do dyspozycji taką listę, dzięki której w jednym miejscu mamy możliwość podglądu na wiele parametrów jednocześnie. Możemy sobie oczywiście tutaj to układać, sortować, na przykład zobaczyć, które obiekty mają w tym momencie jakiś sygnał włamania, możemy zobaczyć, które pompownie w tym momencie nie mają tego trybu automatycznego pracy włączonego, żeby zastanowić się, czy to jest OK, czy to nie jest OK. No i na przykład jeżeli weźmiemy sobie taką pompownię, która tutaj ma numer 16, zajrzyjmy do niej. Ona tutaj za wiele nie pokazuje. No w każdym razie widzimy, że ten czerwony kolor nie jest bez przyczyny, bo jest wyłączony tryb automatyczny na jednej z pomp, jest sygnał włamania, w innych obiektach możemy mieć inne informacje. W każdym razie system umożliwia nam to, że z jednego miejsca możemy sobie podglądać na całość instalacji i jednocześnie potem wybierać sobie poszczególne urządzenia, w których będziemy mogli sobie zobaczyć już dokładniejsze parametry. Jest też takie narzędzie mapa, to może pokażę tutaj jedną z funkcji, które mamy dostępne. Mamy możliwość nie tylko podglądania szczegółów obiektów, czy tam zmiany jakby wersji kolorystycznej mapy, czy tam podkładu. Mamy też możliwość dokonywania pewnych zmian na niej, czyli będziemy mogli tutaj na przykład narysować jakieś obszary, czy tam linie, dzięki którym użytkownicy będą w stanie, nie wiem, jakieś informacje sobie przekazać wzajemnie dotyczące różnych rzeczy. Na przykład w tym obszarze będzie w przyszłym tygodniu wyłączenie zasilania i ktoś tam naniósł ten obszar, więc jeżeli będą jakieś problemy z pompowniami na tym obszarze, no to nie należy się przejmować, bo wiemy, że tutaj coś się dzieje. Mamy też możliwość dodawania takich podkładów mapowych, gdybyśmy na przykład mieli wydział GIS-owy gdzieś u siebie dostępny w gminie, w przedsiębiorstwie, no to moglibyśmy ich poprosić o wygenerowanie na przykład sieci naszej infrastruktury, czyli nie wiem, wiemy, że chcielibyśmy nanieść na naszą mapę sieć kanalizacji sanitarnej. Dodajemy wtedy taką warstwę, sieć KS, dołączamy pliki. Na przykład będzie to w taki sposób robione. Nadamy jej kolor. Troszeczkę mi to zajmuje, bo się przesyłają jeszcze pliki. No i w ten sposób mamy już tutaj tą sieć naniesioną. Możemy tak jak w AutoCADzie ją włączać, wyłączać, w ten sposób jakby ułatwiać użytkownikom obsługę. Możemy też nanosić jakieś inne rodzaje obiektów, na przykład punkty pomiarowe. No i temu obiektowi na przykład nadamy kolor czerwony i wybierzemy pliki. Będą to na przykład komory pomiarowe, w których mierzymy poziom wody. Po potwierdzeniu te punkty zostały dodane gdzieś tam na mapie. Tak jak mówię, możemy je włączać, wyłączać, w każdym razie one są tutaj dostępne.
Wspomniałem też, że system ma możliwość współpracy z prognozami pogody. Dla każdego obiektu, który monitorujemy, zbieramy informacje o prognozie, znaczy o opadzie prognozowanym. Czyli jeżeli wejdziemy w tą zakładkę pogoda tutaj, to będziemy mieli informacje o takich podstawowych jakichś elementach prognozy pogody, czyli o temperaturze, o kierunku i sile wiatru, o ciśnieniu, ale to, co najczęściej nas interesuje, no to jest suma wysokości opadów, którą prognozujemy dla danego obszaru. I tą informację nie tylko, że wyświetlamy, ale też zapisujemy dla każdego obiektu oddzielnie i możemy ją na tej analizie, którą czasami sobie robimy, wyświetlić, zestawić z innymi parametrami i zobaczyć, że na przykład wygląda to tak, a nie inaczej. Tutaj zaprezentowałem Państwu akurat taki obiekt, w którym nasze urządzenia są zasilane bateryjnie, czyli mamy tutaj komory pomiarowe, w których tak naprawdę monitorujemy tylko i wyłącznie poziom i ciśnienie, znaczy poziom wody i ciśnienie w wodociągach i możemy sobie tutaj za pomocą tego narzędzia analizy zestawiać poszczególne parametry, przeglądać je i pokazywać jakieś tam różnice, ewentualnie szukać jakichś anomalii dotyczących poszczególnych urządzeń. I na przykład gdybyśmy chcieli sobie zestawić takie parametry, to nie wiem, na przykład zobaczmy, jak wygląda napięcie baterii na poszczególnych urządzeniach. I zrobimy takie zestawienie, no to w tym momencie mamy możliwość przeglądania parametrów z różnych obiektów jednocześnie. No i jeżeli byśmy chcieli tam coś dokładnie obejrzeć, wiadomo, przybliżamy i przeglądamy, jak się zmieniało napięcie baterii w różnych urządzeniach na jednym wykresie. Monitorujemy najróżniejsze obiekty. Mogą to być obiekty typu pompownie, tłocznie, mogą to być także zbiorniki retencyjne, separatory substancji ropopochodnych, jakieś komory wodomierzowe, inne komory pomiarowe. Właściwie nie ograniczamy się tutaj tylko do branży wodka, no ale generalnie w tym się specjalizujemy. Mamy też możliwość monitoringu takich nietypowych obiektów, jak jakieś komory zapasów, coś takiego, co obsługuje dużą ilość napędów, stacje pomiarowe opadu rzeczywistego, czyli to, co mówiłem, to była prognoza dotycząca opadu, który ma nadejść. Mamy też możliwość integracji deszczomierzy takich wagowych, laserowych albo radarowych z naszym układem i w ten sposób sprawdzania rzeczywistego opadu i konstruowania pewnych reguł działania zbiorników od tego opadu, nie tylko prognozowanego, ale także tego rzeczywistego, który rzeczywiście nam spadł w rejonie naszego obiektu. Dobrze, i tak trochę przeciągnąłem i wracam już do naszej prezentacji. W każdym razie tak wyglądają nasze podstawowe funkcje, które w systemie mamy. Podsumowując, jak działa ten nasz system monitoringu Boomerang Smart? Akurat w przypadku naszych obiektów w 99% przypadków jest to urządzenie, taki moduł telemetryczny, który jest zainstalowany w danej szafie sterowniczej i ono wysyła do systemu dane, komunikuje się z tym systemem. Czyli dane są zbierane za pośrednictwem sieci GSM. To, jakie urządzenia będą wpięte do danej szafy sterowniczej, jest sprawą drugorzędną, czyli to urządzenie, ten moduł telemetryczny pośredniczy nam w wymianie danych z naszym systemem. System jest oparty na infrastrukturze chmurowej, jest bezpieczny, jest to system, który obsługuje automatyczne backupowanie i odtwarzanie ewentualnych kopii po uszkodzeniu i do którego Państwo jako użytkownicy logują się za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Tak jak pokazałem, możemy monitorować najróżniejsze obiekty, nie tylko pompownie i tłocznie, tak jak to już powiedziałem. Mamy też takie oczyszczalnie małe, biologiczne, mamy neutralizatory, to też wszystko możemy wpiąć do naszego systemu. Dlaczego warto korzystać akurat z systemu Boomerang Smart? No, według nas ogranicza koszty eksploatacji. Dzięki temu, że możemy zastosować pewne elementy zdalnego sterowania bez konieczności wyjazdu za każdym razem na obiekt. Pozwala na dokładniejsze harmonogramowanie, jeżeli chodzi o serwisowanie urządzeń. Pozwala układać pracę ekip i dzięki temu optymalizować te koszty, które mamy personelu technicznego u nas w zakładach. Oczywiście skrócenie czasu reakcji i łatwość skalowania bez konieczności ponoszenia dużych kosztów początkowych. System jest dedykowany do małych i średnich jakby sieci, to znaczy duże miasta będą i tak miały swoje jakieś systemy duże, scentralizowane i one będą raczej rozwijały się w ten sposób, ale mniejsze zakłady, mniejsze miejscowości, zakłady produkcyjne, one będą chciały pewnie mieć tego typu system u siebie, no i to jest jakby nasza propozycja dla takich podmiotów. Jeżeli chodzi o to, co chciałbym, żeby Państwo zapamiętali i ewentualnie wdrożyli u siebie w zakładach, w firmach, bo też jak często przedsiębiorstwa, czy gminy, czy tam zakłady komunalne stają przed takim zadaniem jak zakupienie nowego systemu monitoringu. No niezbyt często. Czy tam wdrożenie nowego systemu SCADA. Jak tutaj nie dać się złapać w pułapkę systemu, za który przynajmniej teoretycznie chcieliśmy zapłacić trochę więcej na początku, ale potem będziemy mogli z niego za darmo korzystać do końca. Czyli nie wiem ile, 5, 10, 15 lat, trudno powiedzieć właściwie. Tutaj trzeba zawsze pamiętać o tym, że warto zrobić sobie takie ćwiczenie i podjąć próbę skalkulowania kosztu cyklu życia danej inwestycji, czyli nie tylko to, co ponosimy na początku, nie tylko takie oczywiste koszty, które są nam przedstawione często w folderach, ale też te koszty, które są ukryte, czyli założenie, że jednak to na naszej głowie zostaje parę rzeczy, o których rzadko kto mówi, no i ta niepewność dotycząca chociażby czasu, po którym należało będzie zaktualizować system, który kupimy. Większość systemów SCADA jest opartych na oprogramowaniu standardowym, czyli są to takie dedykowane programy, w których budujemy ten system SCADA dla naszego przedsiębiorstwa. I ten system, to nie jest tak, że to jest jakaś złośliwość tych programistów, czy tam chęć zarobienia, on się musi adaptować do tego, jak ewoluują komputery, jak ewoluują systemy informatyczne. I to najczęściej z powodu tej ewolucji następują zmiany. No i trudno przewidzieć tak naprawdę, czy za 5 lat będzie nowa wersja, czy za 2 lata będzie już coś takiego przełomowego, że należało będzie podnieść nasz system do nowej wersji, a podniesienie i zakupowanie tej licencji najczęściej wiąże się z nakładem rzędu 60-80% kosztu tego pierwotnego licencji. Więc to są takie koszty, które trudno przewidzieć. Więc w miarę możliwości proszę o to, żeby Państwo pamiętali, żeby świadomie wybrać rozwiązanie, które jest dostosowane do Waszych potrzeb. Jeżeli nie znamy tych potrzeb, to wybierzmy taki system, z którego można łatwo i bezkosztowo przejść na inny. W przypadku takiego systemu chmurowego nie deklarujemy się na nie wiadomo ile czasu, nie ponosimy wielkich kosztów inwestycji, takich, których potem jesteśmy zakładnikami i w łatwy sposób możemy ewentualnie, jeżeli nam się nie podoba, przejść do innego prowajdera takich rozwiązań chmurowych, albo jeżeli uznamy, że to jest dla nas lepsze rozwiązanie, uruchomić swój własny lokalny system w przyszłości. Decydujmy się na taki system, który ma zdeterminowany i przewidywalny koszt utrzymania.
Czyli jeżeli nie znamy wszystkich kosztów albo one będą zatajone, to warto spróbować temat podrążyć i ewentualnie, jeżeli nie będziemy mogli dojść do rzeczywistych kosztów, może zdecydować się tymczasowo na coś prostszego lub na coś takiego, co nie powoduje, że potem staniemy się, tak jak wspomniałem wcześniej, zakładnikami naszego rozwiązania i decyzji, którą podjęliśmy przed rokiem, przed 2 laty. Warto też pamiętać o tym, żeby korzystać z urządzeń sprawdzonych i otwartych. Otwartych w cudzysłowie, bo chodzi o takie systemy, które nie ograniczają możliwości serwisowania i rozbudowy systemu, tylko do ich producenta. Chodzi nam o takie urządzenia, które nie nakładają tak zwanego vendor lockingu, czyli oferują swoje urządzenia wszystkim na rynku i udostępniają oprogramowanie do konfigurowania tych systemów lokalnych też każdemu, najlepiej nieodpłatnie, bo dzięki temu jest zawsze duża baza integratorów. Najlepiej byłoby też wybrać urządzenia, które mają już jakąś historię w danej branży, czyli nie chcemy stosować sterowników lub tam modułów telemetrycznych, które będą z zupełnie innej branży, bo one najczęściej będą jakby miały dużo większe możliwości niż to, co nam jest potrzebne, będą powodowały duże koszty, nie tylko jeżeli chodzi o zakup, ale też potem o ewentualną wymianę czy ich utrzymanie. Duża ilość integratorów na rynku, czyli rozwiązania otwarte, to które my promujemy, to jest rozwiązanie firmy Inventia, czyli moduły telemetryczne MT. To gwarancja tego, że z każdym serwisem, z każdym integratorem będzie nam po drodze. Nie będzie firmy, która ewentualnie powie, no tego nie wpinamy, nie damy rady, nie mamy do tego jakiegoś software'u. Nie dogadamy się z producentem urządzeń, z tym, który nam świadczył gwarancję, nie ma sprawy, potem możemy pójść do kogoś innego. Nie dajmy sobie jakby tutaj zakładać takiego kagańca na przyszłość. Oprócz tego, tak jak ważny jest przykład, który nam pokazał Plisz, ważne jest ujednolicenie i standaryzacja. Jest to uproszczenie użytkowania i utrzymania systemów przez cały czas ich życia. Czyli jeżeli nawet mamy bardzo stare systemy, tak jak tam pokazał nam to dzisiejszy przykład, to byliśmy w stanie, dzięki temu, że one były w miarę standardowe, w łatwy sposób zaadaptować nowy system monitoringu do tamtych starych sterowników. I to, co ważne, a czasami jest, o czym zapominamy, należy planować w przyszłość. Te urządzenia nie są wieczne, nawet te, które dostarcza Ecolunicon niestety. No i musimy pamiętać o modernizacjach, o wymianach. Średni czas życia szafy sterowniczej, w zależności od jakby kultury eksploatacji, to może być 8 lat, może być to 15 lat. Trudno powiedzieć, w którą stronę będą szły trendy, jeżeli chodzi o automatykę przemysłową, o komunikację GSM w tych systemach przemysłowych, ale generalnie widzimy to, że stare nadajniki są wyłączane, więc być może część starych sterowników będzie powoli wygaszana, w sensie nie będzie mogło już jakby tych danych przesyłać, bo nie będą pracowały w zakresach, które dopuszczają nasze sieci GSM, no ale producenci tych urządzeń najczęściej wypuszczają jakieś takie urządzenia, które mogą w zamienny sposób wejść w miejsce tych, które istnieją do tej pory. W razie czego my też, tak jak wspomniałem, mamy takie usługi modernizacyjno-serwisowe, jesteśmy w stanie Państwa wspomóc w tym temacie i wycenić, podpowiedzieć. Czasami wystarczy rozmowa, żeby ewentualnie zastanowić się, w którą stronę iść z naszą instalacją. Więc te pytania, o których prosiłem, żebyśmy pamiętali na początku, to nic innego jak takie przykłady praktycznego wykorzystania możliwości systemu chmurowego. Jeżeli mówimy o systemie monitoringu i zarządzania, który nazywa się nowoczesnym, to każdy z tych punktów powinien być przez niego zaadresowany. A przede wszystkim koszt utrzymania takiego systemu w całym czasie życia powinien być przewidywalny dla użytkownika. Więc gdybyśmy teraz chcieli każde z tych pytań sobie rozczłonkować, to moglibyśmy na każde z tych pytań odpowiedzieć coś, co ten system nasz, akurat w przypadku tutaj opowiadam o Bumerangu Smarcie, mógłby nam jakoś to ułatwić, pomóc.
I na przykład ile kosztuje wysłanie ekipy serwisowej i utrzymaniowej w celu znalezienia miejsca i przyczyny awarii, której skutki ktoś zgłosił nam telefonicznie. Być może w ogóle nie będzie potrzebny taki wyjazd, bo jesteśmy w stanie z naszego systemu przejrzeć, co się dzieje w danym rejonie, zobaczyć, która pompownia na przykład przestała pracować i jest gdzieś na przykład wyciek pomiędzy jedną a drugą i na przykład zablokować tą pompownię, która nam powoduje jakby wylanie się ścieków czy tam wody, tak, że użytkownik to widzi i będziemy mogli na przykład poczekać do rozpoczęcia dnia pracy, tak żeby nie wysyłać ludzi w formie pogotowia, tylko w trybie normalnym. Jeżeli za późno dostaliśmy ostrzeżenia o nadchodzącej ulewie, no to wiemy, że ten zator gdzieś się zdarzy, tylko nie wiemy gdzie, no to przeglądamy nasz system, widzimy jak pracują urządzenia i widzimy, że jeżeli któreś pracuje nie w sposób równomierny albo nie taki jak inne urządzenia, to wiemy, że ten zator prawdopodobnie jest gdzieś tam, więc wysyłamy ekipę dokładnie w to miejsce, gdzie wiemy, że ten zator się już dzieje. Jeżeli chodzi o realne koszty naprawy zestawu pompowego, no to w momencie, kiedy nie mając monitoringu, nawet nie zauważylibyśmy, że coś jest nie tak, tutaj nie ma takiej możliwości. System by nas informował, nie tylko w taki sposób, jak tam sobie skonfigurujemy powiadomienia, ale także za pomocą tych kolorów czerwonych, żółtych, że coś tam jest nie tak i na pewno jest to do zauważenia dużo wcześniej niż po kilku miesiącach od awarii jakiegoś urządzenia. Jeżeli chodzi o zapełnienie luki po dojściu pracownika, tak jak Państwo widzieli, jest pełna mapa obiektów, jest pełna dokumentacja dotycząca każdego z obiektów w ramach szczegółów danego urządzenia. Mamy tam zdjęcia, mamy możliwość zapisywania historii i wszystkich działań, które robiliśmy w danym obiekcie, prowadzenia tego elektronicznego zeszytu obiektu i jeżeli nawet mielibyśmy zmienić osobę, która zajmuje się tą infrastrukturą, zmienić eksploatatora całego, no to nie ma problemu, bo teraz ta wiedza i dokumentacja znajduje się w jednym miejscu. To, co Państwo robią jako właściciele systemu, to tylko zakładają nowe loginy nowym użytkownikom, wyłączają loginy starym użytkownikom i w ten sposób proces zmiany przechodzi bezuderzeniowo praktycznie. Dobrze. No tutaj, jeżeli chodzi o eksploatację tej pompowni deszczowej, to już nie będę się rozwodził. W każdym razie na wykresach bylibyśmy w stanie w takim przypadku pokazać, z jakim wydatkiem pompy były w stanie odprowadzać wodę do kanalizacji deszczowej. Jesteśmy w stanie to z wykresu wydobyć, na przykład przez 10 godzin, ile tej wody udało się wypompować z naszego zbiornika, a ile normalnie deklarowały nam wodociągi czy tam Wody Polskie, że możemy wyrzucać do kanalizacji. Czyli na przykład, nie wiem, mamy pozwolenie na 50 litrów na sekundę, a przez okres, kiedy nastąpiło to zdarzenie, ta gwałtowna ulewa, byliśmy w stanie wypompować jedynie 10 albo 20 litrów na sekundę, co spowodowało spiętrzenie, zalanie. No i w ten sposób jesteśmy, jakby to powiedzieć, mamy jakiekolwiek naboje i argumenty, żeby się bronić. Bez tego absolutnie. Pompownia jest wasza, na waszym terenie, to wy jesteście winni sytuacji. Więc ten system monitoringu naprawdę może się przydać w nietypowych sytuacjach. No i z tymi jakby pytaniami, na które mam nadzieję, że znaleźliśmy wspólnie odpowiedź, zostawiam Państwa do przemyślenia. Przechodzimy do naszej sesji pytań i odpowiedzi. To zanim też pozwolę sobie Paweł się tutaj wciąć, zanim przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, oczywiście gdyby Państwo jeszcze w międzyczasie jakieś pytanie przyszło do głowy, to zapraszamy do tutaj tego zadawania, a w tym momencie, zanim jeszcze tutaj Państwo sobie te pytania ułożą, jeszcze dopiszą na czacie, to ja zaproszę Państwa do wspomnianego konkursu, który obiecałam. Jestem przekonana, że dla osób, które uczestniczyły w tym całym spotkaniu, te pytania będą proste. Plecak otrzyma osoba oczywiście, która udzieli prawidłowych odpowiedzi w najszybszym czasie i już za chwilkę tak naprawdę w tym momencie powinni Państwo u góry, momencik, nie to, teraz, u góry zobaczyć właśnie zmieniony pasek. Po kliknięciu w biorę udział w konkursie zastąpi przekierowanie do właśnie innej strony, na web ankietę, gdzie jest ten nasz mały test. Damy dosłownie Państwu minutę na wypełnienie.
jego na wzięcie udziału w konkursie, bo też właśnie staramy się Państwu w ten sposób trochę uatrakcyjnić ten webinar. W międzyczasie, Paweł, jeszcze raz w ogóle dziękuję za tą prezentację. Mam nadzieję, że też dla Państwa to było wyczerpujący temat. Oczywiście pojawiło się kilka pytań, do których za chwilkę przejdziemy. Też w tych mailu, których dostaną Państwo z nagraniem, oczywiście przekażemy kontakt tutaj do Pawła, do działu odpowiedzialnego za Boomerang Smart, więc gdyby coś w międzyczasie się jeszcze wykluło Państwa jakieś pytania, coś chcielibyście skonsultować, to śmiało proszę się umawiać na konsultacje, będziemy odpowiadać na wszystkie maile, zapytania, czy też, no jeśli Państwo skarżycie, że na przykład wolelibyście zadzwonić, żeby była to rozmowa telefoniczna, to też jak najbardziej jest taka możliwość. Więc tak. Dobrze, to w międzyczasie kilka osób jeszcze widzę, że chyba bierze udział w konkursie. Ja za chwilkę wyłączę tę belkę, ale pozwolę sobie już przejść do pierwszego pytania. I tutaj pierwsze pytanie. Czy można uzupełniać i zmieniać ustawienia w trakcie działania systemu, na przykład dodawać jakieś funkcje lub je usuwać? Jeżeli chodzi o same ustawienia, to tak jak pokazywałem, możemy zmieniać sobie nastawy dotyczące obiektów, te, które są udostępnione. Jeżeli potrzebujemy jakichś nowych funkcji, to po pierwsze, to nie powiedziałem, ale w przypadku tego systemu Boomerang Smart, czy tam w większości systemów chmurowych, tak naprawdę od razu po aktualizacji systemu my jako użytkownicy widzimy tą nową wersję. Nawet się nie musimy przejmować tym, ona po prostu wchodzi, czyli na przykład dodaliśmy ostatnio u nas taki sposób podglądu, tak jak pokazywałem w tej tabelce, że możemy jednocześnie wyświetlić informacje w formie tabelarycznej z wielu obiektów, możemy je sortować po jakimś tam poszczególnej kolumnie, no to te funkcje wchodzą, więc one są dodawane na bieżąco. Jeżeli chodzi o nowe funkcje, to nie ma problemu, tutaj można się z nami kontaktować, system jest dość elastyczny i jesteśmy w stanie klientom dodawać te funkcje, czy to na podstawie zgłoszeń, czy to na podstawie oddzielnych jakichś umów, generalnie jest to do zrobienia. Czasami jest tak, że jeżeli mamy jakieś głosy, że coś działałoby lepiej, należałoby to zrobić inaczej, no to my te zmiany wprowadzamy. Słuchamy głosu naszych klientów i bardzo się cieszymy, kiedy tutaj dostajemy jakiś feedback, nawet jeżeli to nie zawsze są pochwały, bo jesteśmy w stanie wtedy nasz system poprawić. Więc tak, jak najbardziej jesteśmy w stanie to robić. Czy wdrożenie Boomerang Smart wymaga wymiany wszystkich istniejących modułów telemetrycznych, czy można integrować się z urządzeniami innych producentów? Generalnie w tym momencie opieramy się na systemach, znaczy na modułach telemetrycznych firmy Inventia polskiej, ale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Mamy w planie wpinać też znaczy inne urządzenia do naszego systemu. Generalnie zasada jest taka, że tam, gdzie to możliwe, znaczy najczęściej ta komunikacja z obiektami rozproszonymi jest na zasadzie komunikacji GSM, więc jeżeli to jest modem GSM, no to jest szansa, że jeżeli nawet nie w tym momencie, ale w przyszłości będziemy w stanie się z tymi urządzeniami zintegrować. Czasami jest tak, że zasięg jest słaby, nie ma, nie wiem, tam możliwości poprawienia tego zasięgu za pomocą anteny albo zmiany karty na innego operatora. Za to w okolicy jest jakieś stałe łącze internetowe, to też jesteśmy, jeżeli oczywiście z prowajderem tego, czy tam z właścicielem tego łącza jesteśmy się w stanie dogadać i odpowiednio przekierować ruch, włączyć system za pomocą takiego sztywnego stałego łącza. Kto może obsługiwać monitoring w przedsiębiorstwie, na przykład czy są jakieś szczególne uprawnienia? My w systemie Boomerang Smart przyjęliśmy zasadę 3 poziomów. W tej chwili to jest w zupełności wystarczające, ale jesteśmy w stanie, tak jak wspomniałem wcześniej, dołożyć jakieś tam funkcje, jeżeli użytkownikowi byłyby niezbędne. 3 poziomy są takie: gość, operator i administrator. Różnią się one tym, co dana funkcja może robić w systemie. Tak czy inaczej, ślady aktywności każdej z osób logujących się i zmieniających coś w systemie zostają, tak jak pokazałem tam na przykładzie zmiany nastawy załączenia i wyłączenia pompy, że będzie to
ten zapis gdzieś tam zostanie nam w historii zdarzeń i różnicujemy te uprawnienia w następujący sposób. Administrator ma możliwość zakładania i zmiany kont innych użytkowników, czyli jest jakaś osoba w przedsiębiorstwie, która zajmuje się jakby obsługą personelu. Jeżeli ktoś nowy przychodzi, komuś się zmieni numer telefonu, adres e-mail, to ta osoba mu to zmienia i w ten sposób czy tam usuwa takiego użytkownika lub dodaje nowego i w ten sposób ten administrator ma takie dodatkowe uprawnienia. Operator ma możliwość zmiany i edycji wszystkich nastaw, ma możliwość dodawania nowych zdarzeń, ma możliwość dodawania i konfiguracji powiadomień, ma możliwość dodawania tych wpisów do dziennika historycznego i do tych czynności planowanych na obiekcie, więc generalnie to jest taka najbardziej rozpowszechniona funkcja, którą użytkownicy mają w systemie, a gość no to jest osoba, która przypuśćmy jest, nie wiem, kierownikiem zakładu, ale nie pełni funkcji takich typowo technicznych, eksploatacyjnych, ale chce mieć wgląd i dostęp do tego, co się dzieje, więc taka opcja może mieć, znaczy taka osoba może mieć uprawnienia gościa, wtedy jest w stanie przeglądać dane historyczne, jest w stanie zaglądać w każdy zakątek systemu, ale nie może nic zmieniać, nie może nic namieszać osobom, które prowadzą ruchy i eksploatację obiektów. Jaki jest średni czas trwania projektu modernizacji od momentu analizy potrzeb do pełnego operacyjnego uruchomienia systemu chmurowego? I jak duże zaangażowanie naszego personelu technicznego jest wymagane w trakcie tego procesu? To zależy od wielkości. Generalnie w ciągu kilku dni do tygodnia jesteśmy w stanie zrobić przepięcie takiego w pełni zinwentaryzowanego systemu monitoringu lokalnego na system chmurowy. Jeżeli chodzi o zaangażowanie, no to właśnie ten tydzień jest zależny od tego, jak dobrze przygotowane są materiały. Generalnie, tak jak tutaj mieliśmy w przypadku Pisza, materiały były przygotowane wyśmienicie. Dostaliśmy tabelkę, w której była lokalizacja każdego obiektu, jakieś numery i zdjęcia tabliczek znamionowych, więc w łatwy sposób byliśmy w stanie wpiąć i od razu przypiąć na mapie jego właściwą lokalizację, sprawdzić komunikację, więc tu akurat poszło bardzo gładko. Może to się oczywiście przeciągać, może być tak, że robimy to na raty, możemy tutaj elastycznie podchodzić do tematu. To nie jest tak, że musimy się umówić, że ok, to dzisiaj z dnia na dzień wy wyłączacie komputer, ten lokalny, a my włączamy system chmurowy. Nie, możemy to robić w sposób taki swobodny. Ok, przypuśćmy, nie wiem, planujemy modernizację kilku obiektów, więc te wepniemy już do systemu chmurowego, a pozostałe zostają w monitoringu lokalnym i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest bardzo dużo. Czy system obsługuje uwierzytelnianie, logowanie dwuskładnikowe MFA? Tak, system obsługuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe od samego początku, czyli od momentu zakładania konta. Użytkownik musi wykorzystać to logowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Po to prosimy tych użytkowników o podanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail, bo już sam proces nadania hasła jest tutaj objęty tą procedurą uwierzytelniania. Potem tą procedurę możemy włączyć lub wyłączyć w zależności od tego, jak dany klient do tego podchodzi, czy chce to mieć, czy nie chce tego mieć. Tak samo jak wspomniałem, jeżeli chodzi o procedurę wymuszenia zmiany hasła, czy też wylogowania się po bezczynności. To tak samo jest konfigurowalna część. Czy Boomerang jest systemem otwartym, czy dowolny integrator może rozbudować istniejący system chmurowy Boomerang w danej gminie o kolejne obiekty? Może w znaczeniu takim, że zgłasza te obiekty i po prostu one zostają przez nas dopięte do tego systemu. To nie jest tak, że loguje się i w tym panelu administracyjnym dodaje go całkowicie samodzielnie. Od tego jest nasz system wsparcia, ale nie blokujemy nikomu dostępu i wystarczy, że dany system sterowania, który chcemy wpiąć, daną pompownię, dany zbiornik, cokolwiek, ma ustandaryzowany sposób wymiany danych z systemem, to jesteśmy w stanie taki obiekt wpiąć i tutaj nie ma żadnego problemu, żeby rozbudować istniejący system o nowe obiekty.
nie pochodzące nawet od tego producenta czy od innego, po prostu mają być w miarę zgodne ze standardem i jesteśmy w stanie taki obiektyw wpiąć. Czy bumerang jest w stanie sterować zasuwą, która będzie się otwierać na przykład 4 godziny po ustaniu opadu deszczu i opróżniać zbiornik szczelny, retencyjny na wodę opadową? Czy jesteście Państwo taki układ w stanie skonfigurować? Tak, mamy takie aplikacje, mamy też tutaj różne rodzaje czujników deszczu, które wykorzystujemy do tego celu. Od najprostszych takich za parędziesiąt czy tam kilkaset złotych, które tylko sprawdzają, jakby to powiedzieć, przewodność takiej płytki, czy ten deszcz jeszcze trwa, czy już ustąpił, do takich profesjonalnych deszczomierzy radarowych, laserowych czy też wagowych i na ich podstawie decydować o tym, kiedy włączyć opróżnianie zbiornika. Może to być opróżnianie za pomocą pompowni, może to być opróżnianie za pomocą jakichś zasów i odpływu grawitacyjnego. Tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Mało tego, jesteśmy w stanie też ustalić, jaką ilość wody upuścić, czyli to jest tam do skonfigurowania w systemie, w jaki sposób ma się ten zbiornik zachowywać, czyli na przykład, czy ma opróżnić się całkowicie, czy na przykład ma się opróżniać tylko w zależności od prognozy pogody i jeżeli wykryjemy, że w nadchodzącym okresie, bo posługujemy się tutaj w systemie prognozami krótkoterminowymi do 48 godzin, ma nastąpić gwałtowna ulewa, no to na przykład ma się opróżnić całkowicie, a jeżeli przewidujemy tylko lekką mrzawkę i jakiś niewielki opad, no to ma się opróżnić na przykład tylko o 20%. Dobra, to już myślę, że w miarę wszystkie pytania, które przejrzałam i oczywiście, Paweł, ktoś mógł się wyciszyć? Ja, przepraszam. Sobie się dublujemy. Tak, dziękuję Paweł za wszystkie odpowiedzi. Gdybyśmy coś przeoczyli, to jeszcze oczywiście będziemy na naszej stronie publikować te Państwa odpowiedzi, gdzie na tej samej stronie, na której Państwo się rejestrowali, będą zadane wszystkie pytania i będą znaleźć się w ciągu paru dni do nich odpowiedzi. Niemniej jednak dziękuję Państwu za aktywność. Mam nadzieję, że podstawowe kwestie, które Państwa dręczyły, zostały wyjaśnione. Niemniej jednak, gdyby coś się w międzyczasie urodziło, tak jak mówiłam, można teraz w tym momencie jeszcze też u góry się wyświetla taka ta właśnie belka umów konsultacji, gdyby była potrzeba indywidualnych konsultacji, to też jak najbardziej jesteśmy na to otwarci. Z naszej strony to wszystko. Dziękujemy Państwu za w ogóle spędzony czas, bo trochę rzeczywiście nam się przedłużyła ta godzina. Niemniej jednak po frekwencji wnioskuję, że był to dla Państwa temat interesujący, bo cały czas, że tak powiem, frekwencja była bardzo zbliżona do tego, co się było na początku. Jeśli chodzi o konkurs, to oczywiście ze zwycięzcą skontaktujemy się mailowo i prześlemy plecak. No i po prostu zapraszamy też do śledzenia naszych mediów społecznościowych, naszego newslettera, w którym na pewno będziemy donosić o kolejnych wydarzeniach. Na grudzień, po pierwszą połowę grudnia planujemy też webinar o modernizacjach pompowni, ale też modernizacjach pompowni na tłocznie ścieków, więc już trochę taka zajawka dla Państwa dzisiaj, że taki temat z naszej strony też się w tym roku jeszcze powinien pojawić. Dobrze, z naszej strony to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Paweł, dziękuję serdecznie za poprowadzony webinar i życzymy Państwu miłego dnia. Dziękuję jeszcze raz, przepraszam, że tak długo, ale... Dziękujemy, do widzenia.